I kolejny rok minął, moi kochani, jest październik, a jak październik to Poland Boat Show. Jesteśmy na kolejnej, 9. już edycji tych największych targów, można powiedzieć, w Europie Środkowej. I trochę prywaty z mojej strony. Rok minął, mi również rok minął. Miesiąc temu obchodziłem swoje 40. urodziny. W naszym regionie, w tej branży nie ma większej imprezy pod dachem. Targi są zwieńczeniem osiągnięć polskiego przemysłu jachtowego, który jest światową potęgą, jeśli chodzi o jachty do 10 metrów. Poland Boat Show rośnie systematycznie każdego roku. 9. edycja targów pod Warszawą zgromadziła prawie 29 tysięcy odwiedzających, w tym ponad 2000 osób z zagranicy. W zeszłym roku Nadarzyn odwiedziło 23 tysiące gości. Dzisiaj mamy tu 252 wystawców na 40 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej. W zeszłym roku było ich o 24% mniej, bo 201 handlowców. W zeszłym roku na targach Poland Boat Show 2024 pokazywałem Wam jednostki premium. Najdroższe, najbardziej cenne i największe jednostki w okolicach 15-20 metrów. W tym roku skupimy się bardziej na jednostkach, można powiedzieć, budżetowych, mniejszych, w okolicach 6, 7, maksymalnie do 10 metrów. No, oczywiście przejdziemy tutaj przez całe targi, pokażę Wam, jaką ofertę mają tutaj wystawcy, a bezpośrednio zapraszam Was na jachtury na osobnych filmach, które będą podlinkowane pod tym filmem z targu. Kochani, jesteśmy na stanowisku Liberty Marine, jak zawsze oczywiście. I tutaj oni przygotowali takie niecodzienne rozwiązanie VR. Dzięki takim goglom można poczuć się jak w środku jachtu i troszkę po nim pochodzić. Akurat to jest model Warcraft, tak? Tutaj? Tak, które modele mamy tu? Okej, a który konkretnie tutaj jest? A to jest 34. 44. Wellcraft 44. Akurat ten model miałem okazję pokazać Wam na targach w Gdyni, więc tutaj zobaczymy, będzie taki pewien dodatek, wartość dodana do tego jachturu. Dobra. Dobra. Pan już baczył go w życiu, to może sprawdzić sobie, jak to wygląda. Jak, tak, dla porównania. A, i teraz jestem na rufie. Mhm. Okej, Właśnie. tutaj na dziób przeszliśmy. Fajna, ciekawa opcja jako dodatek Tak, do przeglądu. do przeglądu jachtu. Ciekawe rozwiązanie, jeżeli rzeczywiście na stanowisku nie mamy konkretnego jachtu, to możemy Tak. wyobrazić To sobie taka inna opcja Mhm. przeglądania. inna opcja przeglądania jachtu. Dziękuję. Bardzo fajne wrażenia. Polecam Wam tego typu doświadczenia na Poland Boat Show 2025. Wisienką na torcie każdej edycji są premiery jachtowe. Klienci i producenci z zaciekawieniem czekają na to, czym zaskoczy konkurencja, jakie nowinki w roku 2025 przygotują stocznie, które wskażą ogólny kierunek poruszania się trendów branży, a wszystko po to, aby jeszcze bardziej przyciągnąć uwagę klienta do swojego brandu. W tym roku takich premier było aż 14, a ja pokażę Wam 6 z nich. Na osobnych filmach na moim kanale będę miał przyjemność zaprezentować Wam najnowszy, prawie 11-metrowy houseboat w przepięknej morskiej kolorystyce Sun Camper 36 od Balt Yachts, premierę szwedzkiej marki Iron i jej wyjątkowa łódź z wbudowaną listwą odbojową, 7-metrowy Iron 707. Następnie 9-metrowy cruiser Balt 950 SH od Balt Yachts, prawie 6-metrowa idealna na polskie jeziora motorówka 560 Sandek od M-Boats oraz jej mniejszy brat 5-metrowy M500 Duo w zaskakująco atrakcyjnej cenie oraz prawie 7-metrowa dynamiczna łódź kabinowa z 4 miejscami do spania, której niczego nie brakuje, 720 GT. A na deser zaprezentuję Wam jacht żaglowy od Nordman Yachts, który jest już Wam zapewne znany, a mianowicie 10-metrowy, piękny i zaskakująco ergonomiczny w środku Maxus 30. Kochani, teraz robimy szybkie cięcie i między targami jachtowymi zapraszam Was na wspaniałą atrakcję, która niedawno otworzyła się w Warszawie, a mianowicie jesteśmy na ogrodzie, na tarasie, ale nie jest to zwykły taras, jest to taras widokowy położony najwyżej w Europie, dlatego że jesteśmy na Warsaw Tower, na najwyższym wieżowcu w samej Unii Europejskiej, czyli 310 metrów nad ziemią i niedawno otworzył się tutaj taras widokowy najwyższy w całej Unii Europejskiej, który gwarantuje nam niezapomniane widoki.
wycieczkę zaczynamy od 46 piętra, na którym przybliżona jest historia naszego miasta, naszej stolicy Warszawy i dochodzimy aż do nowożytności za pośrednictwem tego, co widzimy przez okna, a widzimy tutaj widok z prawie 200 metrów w dół. Wspaniała atrakcja naszej stolicy. Kochani, na tym 46 piętrze mamy z każdej strony mnóstwo luster i czujemy się tutaj troszkę jak w takim wesołym miasteczku, jak w gabinecie luster. Troszkę mamy takie wrażenie unoszenia się w powietrzu, ponieważ wszystko tutaj się odbija z każdej strony i zobaczcie, jakie wrażenie iluzji mamy tutaj nad Warszawą. Kochani, z 46 przejechaliśmy na górę, kilka pięter do góry, na 53 piętro i tym samym znajdujemy się na najwyższym możliwym punkcie obserwacyjnym w całej Europie, a może precyzując bardziej w Unii Europejskiej. Jesteśmy na dachu Warsaw Tower, najwyższego wieżowca w Unii Europejskiej, liczącego 310 metrów wysokości, który przewyższa londyński The Shard zaledwie o 40 centymetrów. Słuchajcie, tutaj nie wiem, czy to wrażenie będzie oddane na kamerze, ale w momencie, jak się patrzyliśmy razem na tą antenę do góry i przez to, że chmury w tle się poruszały, to mieliśmy wrażenie, jakby ta antena za chwilę miała runąć. Ciekawe, czy to będzie oddane na ekranie. Ale przerażające doświadczenie na ponad 220 metrach. Przeszliśmy tutaj na tą drugą część, na 53 piętrze i słuchajcie, ostatnio miała miejsce tutaj bardzo ciekawa sytuacja, a mianowicie francuski alpinista wspiął się na fasadę budynku tutaj i zakończył swoją podróż po wspinaczce na Warsaw, tutaj dokładnie na tym tarasie. Zdjęły go służby porządkowe, to miało miejsce dosłownie 2 tygodnie temu, więc ciekawa historia. Taras został dopiero co niedawno odsłonięty, a już został zdobyty przez wspinaczy po drapaczach chmur. Po tej stronie, słuchajcie, mamy też wspaniały widok na nowy dworzec zachodni warszawski, gdzie widzimy tutaj te trasy dojazdowe i tory doprowadzające tutaj do dworca, a po tej stronie nowa biznesowa część Warszawy, czyli Rondo Daszyńskiego i jego wspaniałe 200-metrowe wieżowce. Za mną ponad 230-metrowy Pałac Kultury, oczywiście wszystkim znany, Złota 44, w której swoje apartamenty mają niejedni multimilionerzy polscy. Jeżeli chodzi o ceny biletów wejścia tutaj na taras widokowy, to one są różne. One się wahają od dnia, tygodnia, od godziny i mniej więcej jest to od 40 zł do 80 zł za osobę. Teraz z tego ostatniego piętra widokowego, z 53 piętra, schodzimy schodami, myślę, że jakieś 6 pięter niżej, właśnie na ten taras widokowy z drzewami słynnymi. Kochani, taka ciekawostka, jesteśmy praktycznie nad Pałacem Kultury. Ten budynek, na którym jesteśmy, jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej, 310 metrów wysokości wraz z iglicą, ale jest tu zastosowany taki mały zabieg architektów, a mianowicie iglica, na którą za chwilę spojrzycie, jest bardzo, bardzo wysoka, ma ponad 60 metrów wysokości, co oznacza, że ta rekordowa wysokość wieżowca w Unii Europejskiej została zagwarantowana tylko i wyłącznie dzięki tej iglicy. Londyński wieżowiec The Shard, który ma 309 metrów i 60 centymetrów, praktycznie do samego końca wybudowany jest kondygnacjami, a nie iglicą. Dlatego można powiedzieć, że to jest taki mały architektoniczny trik stosowany w wielu krajach na świecie i w wielu budynkach na świecie przez ostatnie 100 lat, który pomagał właśnie przebijać te rekordowe wysokości w wieżowcach.
Słuchajcie, moi drodzy, Paweł oprócz tej korowej działalności biznesowej związanej ze sprzedażą łodzi, które widzieliście na moim kanale, prowadzi również biznesy związane z ubezpieczaniem łodzi, prawda? Jakbyś mógł powiedzieć, jaką macie w tej chwili ofertę, jak się nazywa wasza firma? Tak, nasza firma Maxima jest od 15 lat i tam w zasadzie ubezpieczamy wszystko i wszystkich, a z racji tej przygody z łodziami, jachtami, stworzyliśmy kilka ciekawych produktów dla jachtomaniaków, między innymi ubezpieczenia łodzi motorowych. Teraz się tworzy produkt na nowe łodzie typowo. Mamy produkt na czartery, gdzie jest najlepsza cena na rynku, najlepsze warunki i nie mówię to jak człowiek, który próbuje zachęcić, po prostu to był research, który robiliśmy z armatorami, z klientami i tak jest. Wynika to po prostu z danych rynkowych, tak? Wynikało to z potrzeby rynku, tego co ludzie powinni dostać i żeby jeszcze za to mało albo po prostu rozsądnie zapłacili. Oraz nasza najnowsza aplikacja na ubezpieczenia kaucji na Mazurach. Wchodzimy na stronę na przykład dobrycharter.pl, jest kafelek pomarańczowy ubezpieczenie kaucji. Wchodzimy w 3 krokach, możemy sobie wybrać warianty za 500, 700 i 1000 zł. 500 podstawowy jakiś tam charter, za 700 to jest taka chyba półka, gdzie najczęściej ludzie kupują na jakieś futury, te większe łódki. Chroni nas do 10 000 złotych, czyli nawet przewyższa kaucję gotówkową i nie mamy tam udziału własnego, mamy koszty rezygnacji w cenie polisy, więc wybieramy 700 zł kontra 7000. Wiadomo, 700 zapłacisz od razu, ale już się nie martwisz. Ale tu mówimy tylko o terenie Polski, czy też... Na razie o terenie Polski. O terenie Polski. Na razie mówimy o terenie Polski, kaucje weszły w tym roku, a jeśli chodzi o takie łódki czarterowe, około 430 łodzi ubezpieczyłem w tym roku. Moi drodzy, jeżeli jesteście świadomymi żeglarzami albo jachtomaniakami, no to wiecie, że temat ubezpieczenia kaucji jest bardzo ważny dla waszego portfela. Jachtów, po prostu jachtów, waszych tak. jachtów, no bo to trzeba pamiętać, że tam jest bardzo dużo takich zagadkowych podpunktów. Czasami coś nie jest tak oczywiste, występują zasady proporcji. To jest taka pułapka, słuchajcie, gdzie klient ma na przykład jacht o wartości 200 000 złotych i mówi, ubezpieczę go na 100, bo jak do tych 100 coś się rozwali, to ja na pewno sobie naprawię. Ale były takie sytuacje, kiedy dochodziło do szkody i ubezpieczyciel złapał się, że jacht jest niedoubezpieczony. Co wtedy się dzieje? Występuje zasada proporcji i dostaniesz odszkodowanie wprost proporcjonalnie mniejsze do tego procentu, co ty zaniżyłeś, czyli o połowę. I teraz odejmij sobie jeszcze udział własny w szkodzie i ci zostaje całe nic. Kochani, tutaj zamieszczę wam link do firmy ubezpieczeniowej Pawła i tak jak widzicie, macie do czynienia z najlepszą ofertą na rynku, także wchodźcie na tą stronę. Mamy wszystkie firmy, które ubezpieczają łodzie w ofercie, ale też tworzymy swoje produkty, które uzupełniają albo po prostu czasami nawet przewyższają te, co są Czyli krótko mówiąc, znajdziemy całą gamę Tak. oferty ubezpieczeniowej na na waszym łodzie, a ciągle pracujemy nad czymś jeszcze. Kochani, wchodźcie na stronę z ubezpieczeniami Pawła i zadbajcie o bezpieczeństwo waszych portfeli. Moi kochani, na moim kanale, na kanale Jachtomaniaka znajdziecie mnóstwo jachturów po fantastycznych jednostkach, zarówno polskiej produkcji, jak i zagranicznej. Ale jeżeli myślicie rzeczywiście o potencjalnym nabyciu jednego z takich jachtów, to zgłoście się do mnie, tutaj podaję wam maila, pomogę wam w wyborze takiego jachtu, połączę z producentem i być może uda mi się również ugrać dla was jakiś specjalny rabat. Także kontaktujcie się ze mną przez maila, przez Instagram, przez YouTube'a. Zapraszam i trzymam kciuki za wasze dobre wybory. Zapraszam Cię na osobne filmy na moim kanale, na których zrobię jachtury po powyższych jednostkach. Dzisiaj żegnam się już z Wami z Poland Boat Show 2025 i już nie mogę się doczekać na premiery jachtowe w kolejnym 2026 roku. Zapinajcie szelki i zapraszam na bujanie.